Cześć wszystkim, bez zbędnego. Zaczynamy od nałożenia koloru bazowego, w moim przypadku jest to kolor niebieski. Aby wypełnić obszar oczu, zaznaczam Selection Source na warstwie z moim line artem, następnie przechodzę do warstwy, gdzie będzie nakładany kolor. Używam do tego kubełka i klikam na oczy. Zabieram się za malowanie źrenic na nowej warstwie i do tego używam koloru ciemniejszego niż bazowy. Następnie robię lekki gradient na oczach, zazwyczaj używam do tego dwóch kolorów, aby przejście było łagodniejsze. Można to robić airbrushem, można też zwykłym brushem i potem użyć blura. Na filmiku będziecie mogli często zobaczyć okienko Hue Saturation, dzięki niemu szybko mogę zmienić odcień, nasycenie i jasność danej warstwy. Zawsze koloruję też line art oczu, zazwyczaj jest to ciemny odcień koloru oka. Klikam na warstwę line artu, tworzę nową warstwę i klikam Layer Clip. Teraz bez problemu mogę pokolorować. Wracam do cieniowania naszego oka. Robię kolejną warstwę i ustawiam Blend Mode na Addition. Ten tryb daje takie jakby światełko, nie wiem za bardzo jak to mogę opisać. Domalowuję taką mniejszą średnicę niż ta ciemniejsza. Na nowej warstwie białym kolorem maluję główne odbicia światła. Na kolejnej warstwie tworzę taką fioletową poświatę, używając do tego trybu... No nie znam nazwy tego trybu. Możecie się po prostu pobawić tymi trybami, można uzyskać nimi naprawdę piękne efekty. W dolnej połowie oka rysuję takie ciemne kreseczki, zazwyczaj w kolorze tej ciemniejszej źrenicy. Przyznam szczerze, że jestem małym leniuszkiem, więc kopiuję to, gdy zrobię na jednym oku i przenoszę na drugie, odpowiednio ustawiając. Teraz ożywimy nasze oczko, dodając troszkę efektów świetlnych. Wybieram w miarę jasny, ale nie za jasny kolor niebieskiego. Ustawiam warstwę na tryb Addition i na dolnej połowie airbrushem rozjaśniam oko. Następną warstwą, również w trybie Addition, rysuję fioletowym kolorkiem takie jakby kontury serduszek. Akurat te serduszka są moim wymysłem. Jeśli chcecie, możecie się po prostu pobawić i powymyślać swoje kształty. Znowu ustawiam tryb Addition. Kolorem fioletowym rozjaśniam ten dolny obszar oka, tak samo jak zrobiłam to przed chwilą, tylko że z kolorem niebieskim. Zmienia się kolorami i odcieniami, tak jak ja to zrobiłam tutaj. Wróciłam jeszcze na chwilę do line artu oka i dolną część troszkę rozjaśniłam, ponieważ... Przechodzę teraz na spód naszych oczu. Wybieram jasny odcień koloru, w jakim są nasze oczy i airbrushem robię taką lekką poświatę. Uważam, że czyni to oczy o wiele bardziej delikatniejszymi i nie są już takie ostre. W trakcie cieniowania często poprawiam kolory, czasami je po prostu zmieniam, wybieram po prostu opcję, która najbardziej według mnie pasuje. W tym przypadku zrobiłam tak z kolorem tej jaśniejszej źrenicy i zmieniłam jej kolor na taki bardziej żółtawy. Następnym krokiem jest białko. Mamy białe tło, więc wybieram jakiś ciemniejszy kolor i zamalowuję to miejsce, w którym będzie nasze białko. Otwieram nasze słynne okienko do zmiany kolorów i rozjaśniam je do samego końca i w ten sposób nasze białko przybiera właściwy kolor. Następnie tworzę nową warstwę, wybieram kolor taki szaro-niebieski i tworzę cień na naszym białku. Opcję Opacity Mix mojego brusha ustawiam na 100.
ten sposób mogę rozjaśnić nasz cień i zostawić dość ładnie wyglądające takie paseczki oddzielające cień od koloru bazowego. Na koniec dodaję jeszcze takie serduszka na oczach w trybie Addition, tak wiem, znowu, i również taką poświatę niebieskiego na linercie. Gdyż udało mi się w końcu kupić nowy sprzęt, z którym nie mam już większych problemów, nie wyskakuje mi komunikat, że nie można zapisać projektu, ponieważ komputer ma za mało ramu, nie muszę też czekać 10 minut na uruchomienie się jakiegokolwiek programu. Jest to mój pierwszy tutorial, dużo osób mnie o niego prosiło, więc oto jest. Jeśli film Wam się podobał, możecie go polubić, zasubskrybować ten kanał, napisać swoją opinię w komentarzu. Mam też jedną uwagę. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Tutorial jest stworzony po to, aby pokazać Wam, jak ja to robię. Mam nadzieję, że niektórzy znajdą tutaj coś pomocnego. Ale bardzo Was proszę, nie chciałabym zobaczyć splagiatowanego mojego stylu tworzenia oczu. Dziękuję za oglądanie i do następnego.